Wielkanoc – ewolucja święta na ziemiach polskich. Wielkanoc jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych świąt w polskiej kulturze, jednak jej początki sięgają czasów pogańskich. Początkowo obchodzono tzw. Jarę Gody, święto, pożegnania zimy i powitania wiosny, którego głównymi elementami były topienie marzanny oraz palenie ognisk oczyszczających. Już wtedy obecne były pierwsze pisanki, które miały symbolizować nowe życie i płodność. Przełom nastąpił w roku 966 wraz z chrystianizacją Polski. Kościół katolicki adaptował lokalne tradycje, wpisując je w kontekst nowej religii. Dawne zwyczaje, takie jak jajko symbolizujące odrodzenie, zyskały chrześcijańską interpretację. Stały się metaforą zmartwychwstania Chrystusa. Podobnie stało się z barankiem, który zaczął symbolizować Chrystusa ofiarowanego za ludzi. W kolejnych wiekach Wielkanoc zyskała status najważniejszego święta w kalendarzu liturgicznym. W epoce Rzeczypospolitej obojga narodów celebracje miały charakter niezwykle uroczysty i widowiskowy, często z elementami teatralnymi, jak salwy armatnie podczas rezurekcji. XIX wiek w czasach zaborów nadał Wielkanocy wymiar patriotyczny. Religia stawała się elementem narodowego przetrwania, a baranek był metaforą niewinnej Polski. W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpiła modernizacja tradycji. Popularne stały się wiklinowe koszyczki. Pojawiły się pierwsze transmisje radiowe mszy rezurekcyjnej, które łączyły miejską i wiejską społeczność w jednej celebracji. Paradoksalnie okres PRL-u przyniósł jeszcze silniejsze zakorzenienie tradycji wielkanocnych w świadomości Polaków. Reglamentacja żywności, kolejki po cukrowego baranka czy jajka na kartki – wszystko to nadawało tym obrzędom symbolicznego znaczenia oporu wobec systemu, który promował świeckość i laicyzację. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku Wielkanoc weszła w epokę pluralizmu i komercjalizacji. Dziś obchodzimy ją zarówno religijnie, jak i świecko, często traktując jako rodzinną uroczystość, a tradycyjne symbole takie jak jajka, baranek czy żurek pozostają kluczowymi elementami niezależnie od deklarowanej wiary. Jednocześnie zauważalne są zmiany społeczne dotyczące deklarowanej przynależności religijnej Polaków. Od połowy lat 70. do 2010 roku deklaracje przynależności do Kościoła katolickiego utrzymywały się na stabilnym poziomie około 95%. Punkt zwrotny przyniósł rok 2011, kiedy to według danych Głównego Urzędu Statystycznego odsetek katolików wyniósł niecałe 88%, a w 2022 roku spadł już do 71%. Oznacza to spadek o około 6,6 miliona osób w ciągu dekady, co specjaliści łączą ze zmianami demograficznymi, urbanizacją oraz spadkiem zaufania do instytucji Kościoła. Mimo tych zmian, tradycje wielkanocne wciąż mają się dobrze. Święcenie pokarmów, rodzinne spotkania przy stole czy dekorowanie jajek to zwyczaje, które pozostają silne kulturowo, nawet gdy spada ich religijne znaczenie. Można przewidywać, że w najbliższych latach tendencja spadkowa liczby osób deklarujących katolicyzm będzie kontynuowana, osiągając prawdopodobnie około 65% społeczeństwa do roku 2030, co oznacza około 24 miliony osób. Warto zauważyć, że Wielkanoc obchodzą również inne grupy wyznaniowe. Prawosławni świętują ją zwykle tydzień po katolikach ze względu na korzystanie z kalendarza juliańskiego. Protestanci obchodzą Wielkanoc równocześnie z katolikami, choć z mniej rozbudowanymi tradycjami liturgicznymi. To pokazuje, że Wielkanoc ma szerokie znaczenie kulturowe i religijne, obejmujące różne społeczności wyznaniowe. Podsumowując, Wielkanoc w Polsce przeszła długą drogę, od pogańskich Jarych Godów przez chrześcijańską inkulturację, patriotyczny opór w XIX wieku, komunistyczną reglamentację, aż po współczesną komercjalizację i sekularyzację. Jest świętem, które idealnie odzwierciedla zarówno ciągłość kulturową, jak i zachodzące zmiany społeczne.